Cześć! W ostatnim materiale upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości porzuciłem koncepcję obiektywnej analizy omawianego tematu. Miała to być forma sprzeciwu wobec kłamliwej propagandy, jaką jesteśmy karmieni, oddanie hołdu tym, którzy za Polskę oddali swoje życie oraz wyrażenie dumy z tego, że jestem Polakiem. Czas jednak wrócić do korzeni. A o czym będziemy dziś mówić? O świecie. W 1967 roku na festiwalu w Sopocie Czesław Niemen śpiewał: Dziwny jestem świat. A dzisiaj, prawie 50 lat później, ja zadaję pytanie, jak stary jest ten świat? Zapraszam. Z odcinka pierwszego wiemy, że dwoje ludzi patrzących na to samo zjawisko może dojść do zupełnie odmiennych i bardzo często wzajemnie wykluczających się wniosków. W przypadku analizowania wieku Ziemi jest bardzo podobnie, a najbardziej ogólną perspektywą, jaką możemy przyjąć, jest postawienie sobie pytania, czy świat został stworzony, czy stworzył się sam. Oscylując wokół tego pytania, możemy wyróżnić dwie grupy poglądów: ewolucjonistów i kreacjonistów. Jakie poglądy ma każda z tych grup? Mimo iż teoria Wielkiego Wybuchu nie jest w stanie wytłumaczyć, skąd wziął się punkt początkowy Wszechświata, to podejmuje ona próbę wyjaśnienia fenomenu powstania planety Ziemi. Wszelkie opracowania, jakie znalazłem przygotowując ten odcinek, zaczynają się od słów. Wyobraźmy sobie, że cofamy się w czasie o 4,5 miliarda lat. Okej, pobudźmy zatem naszą wyobraźnię. W pobliżu dzisiejszego Układu Słonecznego znajdowała się gigantyczna gwiazda, gromadząca wokół siebie chmury gazu, pyłu i skał. Owa gwiazda zapadła się w supernową, wyrzucając z siebie ogromne ilości materii. Powstały w ten sposób strumień, poprzez przejście przez mgławicę słoneczną zainicjował proces zagęszczania się materii. W wyniku przyciągania grawitacyjnego coraz większe skupiska materii zaczęły kumulować się w jednym miejscu, a poprzez nabranie prędkości mgławica przekształciła się w dysk protoplanetarny. Zapadanie grawitacyjne materiału mgławicy przekształciło energię grawitacyjną tego obłoku w energię cieplną, a to z kolei wywołało reakcję termojądrową przemieniającą atomy wodoru w tlen, rozpalając nasze Słońce. Dzięki temu proces formowania planety był w ogóle możliwy, ponieważ jak wiadomo różne pierwiastki mają różną masę i różnie reagują na ciepło. Na skutek licznych kolizji dochodziło do zlepiania się coraz większych skupisk materii. W ten sposób uformował się Hadeik, czyli młoda Ziemia, będąca skupiskiem płynnej materii zgromadzonej wokół gorącego jądra. Stopniowo cięższe pierwiastki zapadały się do wewnątrz, a zewnętrzna powierzchnia zaczynała stygnąć. Proces powstawania planety Ziemi trwał około 100 milionów lat. Skąd wiadomo, że w pobliżu dzisiejszego Układu Słonecznego znajdowała się jakaś gwiazda? A nawet jeśli, to skąd wiadomo, że ona eksplodowała? Czyżbym przegapił moment wynalezienia maszyny cofającej nas w czasie? Dzisiejsi astronomowie chwalą się odkryciami nowych planet, obserwacją wybuchających gwiazd itd. Pozwólcie, że przytoczę ich tok rozumowania. Praktycznie każdy z obserwowalnych obiektów Wszechświata porusza się po jakiejś orbicie. Dotyczy to nawet obiektów tak wielkich jak galaktyka. Bezpośrednie obserwacje wskazują, że mniejsze obiekty, takie jak planety, krążą wokół masywniejszych obiektów, takich jak gwiazdy. Gwiazdy mają z kolei krążyć wokół jeszcze masywniejszych obiektów i stąd wniosek, że w centrum każdej galaktyki musi znajdować się obiekt o niespotykanej wręcz masie i sile grawitacji, czyli tak zwana czarna dziura. Notabene nikt nigdy czarnej dziury nie widział. Mówi się, że jej siła grawitacji jest tak duża, że nawet światło nie jest w stanie się stamtąd uwolnić, więc niby jak mamy ją zobaczyć? A skoro nie możemy czarnej dziury zobaczyć, ani potwierdzić czy obalić jej istnienia, po prostu przyjmujemy, że tak jest. Ale zaraz. Czy takie podejście nie jest cechą charakterystyczną dla religii, a nie dla nauki? Czy nie jest zastanawiające, że z taką dokładnością można określić moment rozpoczęcia procesu formowania Ziemi, mimo że nie da się tego w żaden naukowy sposób zaobserwować? Koronnym argumentem, jaki usłyszycie, jest estymacja wieku skał pobranych z Księżyca.
Niemal każde datowanie, przynajmniej tak wskazuje lwia część publikacji, które wpadły mi w ręce, pokazuje, że skały stamtąd pochodzące mają 4,5 miliarda lat. Ale zanim zaczniemy jakiekolwiek datowanie, musimy zrozumieć, skąd Księżyc się wziął. Na to przewidziałem osobny odcinek. Dzisiaj pragnę powiedzieć, że wyodrębnienie Księżyca jako fragmentu skalnego planety Ziemi jest niemal niemożliwe. Dlaczego? Czy wyobrażacie sobie, jak wielkiego obiektu i jak wielkiej energii potrzeba, aby oderwać od planety tak wielki fragment skalny i nie zniszczyć jej przy okazji? Spróbujcie kiedyś postrzelać do arbuza. Zobaczycie, o czym mówię. Kolejnym problemem jest siła pola magnetycznego Ziemi. Na podstawie obserwacji z ostatnich 200 lat wiemy, że jego wartość zmniejszyła się o jakieś 10%. Uważajcie, teraz powiem coś bardzo zaskakującego i bardzo skomplikowanego. Pole magnetyczne Ziemi było kiedyś silniejsze, a to rodzi bardzo poważne problemy naukowe. Przyjmując stałą spadkową w wysokości 5% na stulecie, łatwo wyliczyć, że przy cofnięciu się w czasie o jakieś 25 tysięcy lat Ziemia zamieniłaby się w kulę ognia, a oceany i cała atmosfera po prostu by wyparowały, nie mówiąc już o organizmach żywych. Ale o polu magnetycznym zrobimy osobny odcinek, bo jest to temat zbyt obszerny, aby tak skrótowo o nim mówić. Dziwnie okrągła liczba, prawda? Zupełnie jakby ktoś chciał, aby wyglądała tak zgrabnie. Wiecie, na czym cała teoria się opiera? Na pomiarach poziomu hafnu, czyli takiego pierwiastka chemicznego, dokonanych przez australijskich badaczy na wzgórzach Jack Hills. Hafn ma wyjątkowo wysoką temperaturę topnienia, bo prawie 4000 stopni Celsjusza. I stąd oczywisty wniosek, Ziemia musiała być kiedyś kulą ognia. Dodam, że pierwiastek ten znaleziono wśród skał grafitowych i dzięki tzw. kolumnie geologicznej dowiedziono słuszności tej teorii. A teraz zacytuję Wam fragment podręcznika, który rzuci nieco światła na datowanie metodą kolumny geologicznej. Szokujące, prawda? To patrzcie na to. Wiecie, jak to się nazywa? Rozumowanie w kółko. Z odcinka pierwszego wiemy, że moment stworzenia planety Ziemi został opisany w rozdziale 1 Księgi Rodzaju. Skąd jednak wiadomo, kiedy to się stało? Biblia nie podaje żadnych konkretnych dat, co wcale nie oznacza, że nie mamy pewnych wskazówek pozwalających ocenić wiek naszej planety. Czytając Pismo Święte, łatwo zauważyć, że wielokrotnie pojawiają się w nim bardzo obszerne genealogie rodów Izraela. Stary Testament jest szczególnie bogaty w takie opisy, niemniej w Nowym Testamencie również ich nie brakuje, a ich szczegółowa analiza pozwala na odtworzenie linii wiodącej wprost do postaci Chrystusa. Z kolei w innych miejscach można znaleźć dokładną ilość lat, jaką przeżyła dana postać. I tak, rozpoczynając od pierwszego człowieka, czyli Adama, wiemy, że żył on 930 lat. Adam miał syna Seta, który mu się urodził, kiedy miał on 130 lat, a sam Set żył 912 lat. W ten sposób, krok po kroku, jesteśmy w stanie odtworzyć linię wiodącą wprost do Jezusa Chrystusa, a przecież to od Jego narodzin liczymy tak zwaną nową erę. Inną wskazówką może być żydowski kalendarz, według którego żyjemy właśnie w 5776 roku. Dodam tylko, że Żydzi swój kalendarz mierzą od momentu powstania świata. Jeszcze inną wskazówką może być kalendarz chiński, liczony według tradycji od Noego, a jak wiemy, Noe był tym, który przeżył biblijny potop. Według tego kalendarza mamy obecnie rok 4712. Zacznijmy od tego, że Żydzi nie uznają Jezusa Chrystusa jako wielokrotnie zapowiadanego w Starym Testamencie Mesjasza. W Biblii bardzo dokładnie określono, kiedy ów Mesjasz ma na ziemi się pojawić i te opisy najbardziej pasują do postaci Chrystusa, jednak Żydzi nie mogą się z tym pogodzić. Właśnie w tym celu żydowskie autorytety Jechonin i Hanajan postanowili dodać do kalendarza żydowskiego lata przestępne i miesiące przestępne, zmieniając w ten sposób ciągłość mierzenia czasu. Oczywistym jest, że ten zabieg miał na celu zdyskredytowanie postaci Chrystusa jako zapowiadanego Mesjasza. Niemniej,
Właśnie przez ten zabieg oraz przez tradycję wierzeń różne środowiska żydowskie toczą spory po dziś dzień o poprawność ich kalendarza. Wierzenia mówiące o tym, że wiek Ziemi należy datować w milionach lat, pojawiły się już na początku XIX wieku, jeszcze na długo przed tym, zanim Darwin opublikował swoją książkę. Oczywistością jest, że takie twierdzenia są w sprzeczności z rozumieniem Pisma Świętego. Jak bowiem kończy się 5. wers Księgi Rodzaju? I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. W żaden sposób nie można się tutaj doszukać miliona lat. A jaka była reakcja Kościoła katolickiego? W moim odczuciu sprzeczna z literalnym rozumieniem Pisma Świętego. Bowiem na katolickich uniwersytetach zaczęto wygłaszać teorię, która twierdziła, że jeden dzień biblijny jest w rzeczywistości jedną erą tego świata. Mało tego, takie twierdzenia obowiązują do dzisiaj, a ich głównym orędownikiem jest Amerykanin Hugh Ross. Najgorsze jest to, że wielu katolickich księży uważa podobnie. Czyżby nie interpretowali Pisma wprost? A może mają problem z czytaniem, ze zrozumieniem? To pytanie postawiłem już w odcinku pierwszym. Najprościej mówiąc, jest to zbiór ksiąg stanowiący podstawę dwóch wielkich religii: judaizmu, Stary Testament, oraz chrześcijaństwa, Stary i Nowy Testament. Zgodnie z tymi religiami, Biblia jest zapisem Słowa Bożego dokonanego przez natchnionych przez niego skrybów. Pamiętacie, jak mówiłem o nastawieniu do tej księgi? Albo zakładamy, że Biblia jest literalnym zapisem Słowa Boga i bez dyskusji przyjmujemy prawdy, które są w niej zawarte, albo jesteśmy sceptykami, którzy potrzebują naukowego dowodu, aby w Biblię uwierzyć. Jedno jest jednak zastanawiające. Jak do tej pory nikomu nie udało się zdyskredytować Biblii, mimo że wielu próbowało. Daje do myślenia, prawda? Widzicie, jeden temat, dwa spojrzenia. Podsumujmy wszystko, czego się dzisiaj dowiedzieliśmy, a wnioski pozostawiam Wam. Jestem bardzo ciekaw, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Napisz, co myślisz w komentarzu albo na moim Facebooku. Czekam na Wasze opinie. Moi drodzy, to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Mam nadzieję, że udało mi się Was nieco zachęcić do studiowania oraz pobudzić Wasz krytycyzm. A tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!